Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Na początek taki mały update odnośnie Pepera, bo wiele osób się pyta. Niestety nie mam dobrych wieści. Myśleliśmy, że to jest szóstka, okazało się, że Pepper ma chłoniaka. No i co? No i w zasadzie nie za wiele można zrobić. Znaczy są jakieś tam metody leczenia sterydami, ale to jeszcze trochę, ponieważ musi przejść echo serca, czy będzie możliwe takie leczenie. Natomiast no, żeśmy przeszli tą fazę złości, wyparcia i tak dalej. Aktualnie skupiamy się na tym, żeby jak najbardziej poprawić jego komfort życia. Weterynarz powiedziała, że ogólnie go to nie boli, ale czuje dyskomfort. Także na razie nie wygląda na to, że jest mu gorzej, no ale na pewno to nie jest tak, że to zniknie albo się cofnie, bo raczej to się nie stanie. W każdym razie całkowicie zrezygnowaliśmy z kupowanych karm, nawet tych weterynaryjnych, na rzecz lekarka powiedziała, żeby mu w domu po prostu robić jedzenie i teraz dostaje domowe jedzenie. No i tak to mniej więcej wygląda na tą chwilę, także nie jest to dobra wiadomość. Też trochę po części zrezygnowaliśmy z naszych wakacyjnych planów, żeby nie zostawiać kota samego, żeby tego nie przeżywał, żeby jakby no też nie miał jakby dodatkowych stresów. No i zobaczymy, no będę Was informował, jeżeli coś się zmieni. Na razie nie jest źle, nie ma tragedii. Miał bardzo silne zapalenie całego organizmu w ogóle, więc weterynarz włączył mu antybiotyki i po tych antybiotykach faktycznie jest lepiej. Znaczy nie jest już taki przybity, bardziej ruchliwy, no ale wiemy, że choroba, którą ma, no postępuje. W każdym razie, no jeżeli przejdzie pozytywnie echo serca, będzie dostawał sterydy, aczkolwiek sama weterynarz powiedziała, że no nie jest to że nie daje jakichś zbyt dużych szans na wyleczenie, także zobaczymy. Na razie Pepper ma się w sumie, myślę, że tak ok, jest w miarę zrelaksowany, widać, że najwięcej mu przeszkadzało to zapalenie całego organizmu. Kiedy się to udało wygasić, jest na razie w porządku, no tak mogę to powiedzieć. Dobra, przechodzimy do wiadomości z poprzedniego tygodnia, nie ma tego dużo. Microids Studio Lion przedstawiło kolejny trailer drugiej części Flashbacka. Tym razem postawili w trailerze na powrót do dżungli znanej z klasycznego Flashbacka, czyli powrócimy do tej samej miejscówki. Nie wiem, czy to ta sama miejscówka, czy będzie ona odpowiednio zmodyfikowana. Natomiast mam tutaj kilka zastrzeżeń, mianowicie w którymś momencie, kiedy Konrad biegnie, widać, że coś jest nie tak z animacją biegu. Nie wiem, jakoś tak rwie, jakby animacja nie miała płynnego loopa, albo mi się tak to wydaje, może. W każdym razie największy problem z Flashbackiem 2 mam w sprawie tej walki w 360 stopniach. Zobaczymy. No, jest to gra, którą na pewno zagram, aczkolwiek nie jest ona tak ekscytująca, tak mi się zdaje, jakbym chciał, żeby była. Może tak to ujmę. Nie znaczy to, że nie będzie to dobry tytuł. Nie wiem, jaki będzie, aczkolwiek nie wzbudza we mnie aż takiej ekscytacji, jaką bym oczekiwał od drugiej części Flashbacka. Niemniej wygląda to całkiem nieźle na tą chwilę. Zobaczymy. W poprzednim tygodniu, albo jeszcze pod koniec poprzedniego tygodnia gruchnęła informacja na temat remasterów, głównie dwóch remasterów, chodzi o Red Dead Redemption i GTA 4 prawdopodobnie. Akurat GTA 4 to nie wiem, czy akurat by potrzebowało remastera, bo jest na rynku tak ogromna ilość różnych modów, które potrafią z tej gry naprawdę wycisnąć mega dużo. Natomiast na pewno ciekawiej się zapowiada, jeżeli to prawda oczywiście, remake Red Dead Redemption, czy tam port na PC-ta, nie wiem co oni tam zrobią, remaster. Zwłaszcza, że Red Dead Redemption pojawił się tylko na konsoli PlayStation 3 i Xbox 360, ale jest możliwe do zagrania w 4K na Xbox Series X w ramach wstecznej kompatybilności. Red Dead Redemption obsługuje tą wersję gry Enhanced, łącznie z dodatkiem Undead Nightmare. Także jest możliwość zagrania w bardzo dobrej
jakości na nowych konsolach, aczkolwiek no nie jest to jakby remaster, chociaż tam mamy tą wersję Enhanced, także pewne rzeczy zostały poprawione. No powiem Wam, że to dobra wiadomość. Trochę jestem zdziwiony, że się rzucili na Red Dead Redemption, bo dwójka nie była za bardzo popularna, znaczy może inaczej, gracze nie była tak popularna jak GTA 5. Gracze zarzucali bardzo powolne, znaczy powiedzmy sobie szczerze, wydaje mi się, że dużo graczy oczekiwało, że to będzie GTA tylko z kowbojami, a Rockstar troszkę poszedł inaczej troszkę do Red Dead Redemption, stawiając na dość duży realizm, także gra była tam bardzo taka, można powiedzieć, spokojna, miejscami wyważona. Bardzo długi był, pamiętacie, ten prolog w czasie tej zimy i to graczy, wydaje mi się, troszkę zmuliło, że oni oczekiwali właśnie takich szaleństw jak GTA 5, no a niestety tak się nie stało. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że Red Dead Redemption pierwsza część, z tego co pamiętam, jest dużo bardziej dynamiczna. Nie ma takich elementów przestoju jak w Red Dead Redemption 2, jeżeli nie graliście oczywiście w jedynkę. Jest, tak jak mi się zapamiętało, jest dużo bardziej dynamiczna i jest to bardzo dobra wiadomość. Ja sobie chętnie odświeżę pierwszą część Red Dead Redemption, bo uwielbiałem, spędziłem ją masę godzin, nawet w multiplayerze na PlayStation 3, także bardzo chętnie, jeżeli będę miał okazję jeszcze zagrać, to zagram. O, przyszedł Pepper, no pokaż no się tutaj, jak Ty tutaj wyglądasz. Właśnie, tak to kot wygląda, jak widzicie. Nie jest źle, nie, Pepcio? Nie jest źle. Będzie dobrze. Tak? No, nie jest z nim najgorzej. No, brzuszek ma ogolony, bo robili mu USG brzucha. Tak, łapkę ogoloną ma tutaj, bo nie pobierali mu krew. No, później się pobawimy. Idź. Także jest, myślę, na co czekać i myślę, że to będzie dobra rzecz. Według plotek w sierpniu ma się pokazać pierwsza zapowiedź, pierwszy trailer. Miejmy nadzieję tylko, że nie zrobią takiej maniany jak z GTA Trilogy i faktycznie się do tego przyłożą. No bo powiedzmy sobie szczerze, GTA Trilogy no nie było dobrym remasterem. Jednak chcielibyśmy, żeby jakość tych gier była no na o wiele wyższym poziomie. Pokazano kolejny trailer Mortal Kombat 1, z którego możemy sobie obejrzeć mniej więcej jakie będą postacie, aczkolwiek nie wiem, czy będą to postacie, którymi będzie można grać, czy postacie wspierające. Między innymi pojawił się Cyrex i Sektor, czyli dwóch cyborgów ninja, którzy tutaj wydaje mi się, że pełnią jedynie rolę postaci dodatkowych, aczkolwiek nie jestem pewien. Pojawił się oczywiście też Smoke, Frost, czyli żeńska wersja Sub-Zero i Rain, czyli ten taki niewidomy wojownik. No powiem Wam tak, ten trailer chociaż jest ok, no nic jakby troszkę nowego nie wnosi. To jest Mortal Kombat i powiem Wam, że poza oczywiście nowym designem, lokacji postaci i pewnie nowym fight fatality, to jest troszkę podobny do poprzedniej części Mortala. Trochę, no też nie za bardzo jest co tu ulepszać tak naprawdę. Bijatyki są w takim momencie, że bardzo ciężko coś nowego zaprezentować, nawet w kwestii oprawy, żeby to było jakoś absolutnie rzucające na kolana. Wygląda to ok, bez szału. Na pewno najciekawiej wypadną fatality. Tutaj mieliśmy pokazane jedno chyba fatality, czy tam kilka nawet, które no wyglądają mega brutalnie, no ale powiedzmy sobie szczerze, dwie poprzednie części Mortala też dały dużo w tej kwestii, więc no zobaczymy, tutaj liczę na pomysłowość studia NetherRealms, że będą to naprawdę solidne fatality, aczkolwiek nie popadające w śmieszność jak w niektórych częściach Mortal Kombat, gdzie te fatality miały być brutalne, a wyszły po prostu zabawne. Natomiast no ja czekam, jako zadeklarowany fan Mortal Kombat czekam, aczkolwiek bardziej mnie interesuje, to jest w ogóle dziwne, w latach 80., 90. to nikt by nie zrozumiał, że najbardziej mnie interesuje fabuła w Mortal Kombat, bo będzie to na pewno jakiś wątek story mode. Widać, że tutaj często pokazują w tych trailerach właśnie wątki z historii, a te historie były całkiem niezłe w Mortalu, muszę przyznać. Ogólnie cieszę się, że w bijatykach zaczęły pojawiać się wątki, znaczy elementy story mode
żeby zrozumieć historię, a nie, to jest, już nie są to takie jak kiedyś były, masz iluś tam wojowników, każdy ma historię napisaną na 3 zdania, no i już, tak, teraz mamy jakąś tutaj faktycznie poprowadzoną historię i to jest dobre i Final Fantasy myślę, że to się sprawdzało i myślę, że tym razem będzie również bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o Final Fantasy, wypuszczono nowy patch. Ja go co prawda jeszcze nie sprawdzałem, troszkę nie miało to sensu, bo Final Fantasy XVI zostało już przeze mnie zakończone. Aczkolwiek powiem Wam, że jak patrzę na te poprawki, byłem zdziwiony, że komuś to przeszkadzało, bo mi nie przeszkadzało. Na przykład to, że jest tam motion blur tak intensywny, który jest na maksymalnej wartości, był ustawiony standardowo i nie można było tego zmienić. Powiem Wam, że mi to nie przeszkadzało. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem na to uwagi, ale faktycznie to, co w mojej opinii warto by było poprawić, nie wiem, czy ten patch to poprawia, to to, że w trakcie walk z bossami, kiedy zalokujemy się na przeciwniku i nastąpi cutscenka, ten locking znika, trzeba od nowa lokować na przeciwniku, nie pamięta go. To bym na pewno zmienił, nie wiem, czy tutaj to będzie, czy nie. Aczkolwiek, no jakiś tam patczyk wyszedł. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji zagrać, zachęcam do obejrzenia mojej recenzji i zdecydowania, czy warto, bo ja Wam powiem, że warto. Naprawdę epicka gra, nawet jak nie lubisz JRPG-ów, ta gra jest mniej JRPG-iem, JRPG-iem, a bardziej właśnie slasherem. Wracamy do polskiego survival horroru, który się nazywał Holstein. Ja kilka miesięcy temu, albo i nawet więcej, opowiadałem o tym i zaraz Wam opowiem, bo widzę, że mi się bateria skończyła w aparacie. I wracamy do gry Holstein, tworzonej przez polskie studio Sonka. Pamiętacie, jednym z elementów, może nie pamiętacie, jednym z elementów, które mnie bardzo zaskoczyły, gdy ogrywałem demo, było to, że grafika, pomimo że pixelartowa, można było swobodnie obracać kamerę, czy tam o 45 stopni, można było obracać kamerę. Dla mnie to było niesamowite i to było płynne, to nie było skokowe, to było płynne. I studio Sonka zaskoczyło mnie kolejny raz, aczkolwiek śmiać mi się troszkę chciało, bo powiem Wam, że w zamierzchłych czasach, kiedy planowałem zrobić grę o Majorze Kopyto, może niektórzy jeszcze to pamiętają, planowałem właśnie taką technologię użyć, tylko nie wiedziałem jak jej zrobić. Jak ją zrobić. I studio Sonka zrobiło to. Chodzi mi o to, że mamy pikselową grafikę, czyli pixelartową, i mamy płynne przejście z widoku trzecioosobowego do, może nie widoku pierwszoosobowego, ale z widoku izometrycznego kamera płynnie przechodzi nad ramię, żeby móc strzelać i celować, troszkę jak w Resident Evil 4 chociażby. Ale ogólnie mamy grę jakby z widokiem izometrycznym, tak? No niesamowite to jest. Jestem mega ciekawy, jaka technologia została to użyta, bo powiem Wam, że ta gra jest jedną z ciekawszych, technologia użyta jest jedną z ciekawszych, jakie widziałem w ostatnich latach i naprawdę jest tutaj to niesamowicie zrobione. Ciekawy jestem, czy oni użyli w tym wypadku pixel artu, czy raczej mamy tutaj do czynienia z wokselami, które bardziej by mi odpowiadały, jeżeli chodzi o tworzenie animowanej kamery przy grafice 2D. W każdym razie, nie wiem, czy to demo jeszcze jest dostępne. Jeżeli jest, to zachęcam, żeby sobie je sprawdzić, bo robi to naprawdę wrażenie ogromne, szczególnie to, że można obracać tą kamerą, to ja to byłem mega zdziwiony. No ale szybko sobie tak wbiłem, że to muszą być chyba voxele. Ale może to nie są voxele, może to jest co innego, może jakaś inna technologia, nie wiem. W każdym razie kolejny raz zaskoczyło mnie polskie studio, które wprowadziło właśnie ten motyw zmiany perspektywy w czasie rzeczywistym, płynnej zmiany kamery w grze, która jest dwuwymiarowa. No jak dla mnie absolutnie niesamowita rzecz. Zachęcam do sprawdzenia. Jeszcze raz powiem, gra się nazywa Holstein. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o newsy w tym tygodniu. Ja sobie otworzę tutaj mój kajecik teraz. Co nowego u mnie? U mnie nic nowego. Co będę miał w planach w tym tygodniu? Już wyjaśniam. Za chwilę, prawdopodobnie dzisiaj, za kilka minut wrzucę jeszcze raz drugą wersję, jak powstawało Nintendo 64, bo dużo osób mówiło, że przeszkadza im ta muzyka, więc wrzucę jeszcze raz cały film, ale bez muzyki. No i tam był też jeszcze jeden drobny błąd, który postaram się poprawić, że powiedziałem, że w PlayStation był nie było region locka, oczywiście region lock był.
A ja powiedziałem, że nie wiem, już byłem, wiecie, już po nagrywaniu godziny to ja już byłem tak zmęczony, że nawet nie myślałem o tym, co czytam pewnie. W każdym razie poprawię to i wrzucę jeszcze raz. To będzie dokładnie ten sam film, tylko że bez muzyki. Postaram się oczywiście to tutaj też tą informację zamieścić. Na pewno w środę, nie wiem czy w środę coś wleci, prawdopodobnie wleci w czwartek, bo jutro jedziemy z Bartem na pokaz do Cenegi, więc pewnie na środę mi się nie uda, ale szykuję jedną recenzję po latach, którą już powoli sobie, znaczy mam już ograne tak naprawdę 2 gry do recenzji po latach, aczkolwiek jeszcze nie mam ich rozpisanych. Dzisiaj może zacznę, ewentualnie jeżeli nie, to napiszę w środę, a w czwartek będzie na kanale. No i oczywiście wreszcie w niedzielę, obiecuję już, pojawią się recenzje tych mini konsolek z Chin, mam je 3. Na początek zrobię porównanie tych 2, wiem, że obiecuję to z tygodnia na tydzień, ale cały czas coś wypada. A poprzedni tydzień miałem bardzo intensywny, bo montowałem ten materiał o Nintendo 64, który strasznie mnie zmęczył i potem odpoczywałem 2 dni. Nie no, żartuję, ale zmęczył mnie. No jeszcze mam tą konsolę z Androidem, która również pojawi się na kanale, ale na razie będę zajmował się tymi 2 konsolkami. Postaram się na niedzielę już ten materiał o tym wrzucić, bo wiem, że kilka osób do mnie też do redakcji pisało, że już powinienem to wrzucić i kiedy to wrzucę. Z ciekawych rzeczy, które aktualnie eksperymentuję. Jeżeli chcecie, możecie wejść, zobaczyć. Troszkę zacząłem eksperymentować z krótkimi formami na TikToka. Na razie jest to w formie takiej troszkę nie wiem za bardzo co robię, ale chcę zobaczyć co z tego będzie. Chodzi o takie krótkie, minutowe filmy. Poprzednie pomysły, które miałem, czyli rymowane recenzje, nie do końca się przyjęły, aczkolwiek, tak jak mówię, mam teraz nowe jakby pomysły, jak to zrealizować. Jeżeli chcecie, możecie sobie mnie tam dodać, followować, tak, na TikToku, co tam będę robił, natomiast mam kilka ciekawych pomysłów, które będę wprowadzał w życie właśnie dokładnie na TikToka i pewnie potem będę przerzucał je też na shortsy na YouTubie, aczkolwiek nie jest to jakby rzecz, która mnie jakoś tam specjalnie te shortsy interesują, aczkolwiek pewnie będę je wrzucał. Napisałem bardzo dużo tego materiału, takich krótkich filmików, chyba mam z 6 stron już tego, także jest to trochę materiału do nagrania. Będę starał się wrzucać, znaczy ja sobie tak zakładam, że będę wrzucał jedno co 2 dni, ale jak to wyjdzie, to nie wiadomo. Przede wszystkim, żeby to robić, znaczy zależy mi na tym, żeby to się robiło szybko. Nie poświęcać na zrobienie odcinka więcej niż maksymalnie pół godziny. I jeżeli to się uda, to spoko, jeżeli nie, no to będę musiał to tak zmodyfikować, żeby się dało. Oczywiście z moich planów, żeby wrzucać to co 2 dni, pewnie to przez miesiąc będę wrzucał co 2 dni, a potem znowu zapomnę na 2 lata, jak to na Instagramie zazwyczaj się u mnie dzieje. Ale jeżeli macie ochotę, zachęcam, czy też zapraszam do zafollowowania mnie na TikToku i możecie zobaczyć, co tam będę wrzucał. Możecie się też wypowiedzieć, co uważacie, czy dobrze, czy niedobrze. Tutaj też mała ciekawostka, bo niektórzy mówią, że TikTok to głównie stulejarze, ale powiem Wam, że tak sobie zobaczyłem, bo mając już jakieś tam, powiedzmy, ile mam tam, 5300 followersów, nie jest to może jeszcze jakaś taka grupa, powiedzmy, miarodajna, ale już sobie mogę zobaczyć w statystykach, ile osób i w jakim wieku mniej więcej mnie oglądają, bo to jest dla mnie istotne. I powiem Wam, że wcale nie jest tak źle. Myślałem, że będę musiał trafiać, znaczy pewnie jakbym wiedział, że muszę trafiać do dzieciaczków, to bym sobie dał spokój. Natomiast ta demografia jest całkiem, powiem Wam, niezła, bo faktycznie najwięcej ogląda mnie tam, teraz oczywiście jak potrzebuję, to zgubiłem, gdzie to jest, całe te demograficzne dane. W każdym razie powyżej tam 25 lat jest sporo tych ludzi, także jest to jakby jakiś tam pomysł, żeby to wrzucać. No nie wiem, w każdym razie będę jeszcze to próbował, zobaczymy. Nie jestem tutaj jakimś, wiecie, nastawiony na super popularność na TikToku, bardziej mi chodzi na konwersję, żeby ludzi przeciągnąć z TikToka na YouTube'a. I mam jakieś tutaj względem tego plany, jak to zrobić, aczkolwiek one są pewnie kulawe i pewnie tak żenująco słabe, że głowa mała, ale ja się na TikToku nie znam, dlatego lubię po prostu eksperymentować i patrzeć, czy to się przyjmie, czy się nie przyjmie. No, dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień.
Przypominam, że dzisiaj postaram się, nie obiecuję, ale postaram się wpaść na wspólne oglądanie na godzinę 18 czy 20, teraz już nie wiem, na Discordzie, gdzie oglądamy wspólnie odcinek właśnie tego Enerflasha. Nie wiem, czy mi się to uda dzisiaj, bo nie wiem, czy nie wypadnie nam dzisiaj wizyta z kotem u weterynarza na wieczór, bo miał weterynarz dopiero zadzwonić, ale jeżeli się uda, to będę, jeżeli się nie uda, to nie będę. Ale odpowiedź, wiążąca odpowiedź. Dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.